Czy umowa pomiędzy Unią Europejską a krajami Mercosuru to tylko handel, czy też element dużo większej układanki? W dzisiejszym filmie pokażemy historyczne korzenie Mercosuru i faktyczne wpływy niemieckich osadników w Brazylii, Argentynie, Paragwaju i Chile. Opowiemy także o tym, jak niemieckie gospodarstwa rolne stały się fundamentem gospodarek krajów Ameryki Południowej oraz o tym, dlaczego umowa z Mercosurem budzi dzisiaj tak wielkie emocje wśród europejskich rolników. Jeśli spodoba się Wam ten film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę, kliknijcie subskrybuj, a także wesprzyjcie kanał Zakazane Historie, za co z góry dziękuję. Złotymi patronami kanału są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, pan Patryk Krupiński z Luksemburga oraz Centurion Finance Asi spółka akcyjna. Polski rząd złożył niedawno skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie podpisanej umowy handlowej z krajami Mercosuru. Chodzi o organizację gospodarczą powołaną w 1991 roku traktatem w Asunción, której członkami są Brazylia, Argentyna, Boliwia, Paragwaj, Urugwaj i Wenezuela. Pozostałe kraje Ameryki Południowej są tylko stowarzyszone z krajami Mercosuru. O umowie pomiędzy Unią Europejską a krajami Mercosuru od wielu miesięcy trwa w Polsce gorąca dyskusja. Stała się ona jeszcze bardziej gorąca po tym, jak na początku bieżącego roku państwa członkowskie Unii przegłosowały jej podpisanie. Wprawdzie 5 krajów, w tym również Polska, wyłamały się z tej decyzji, ale i tak została ona podpisana. Jest mało prawdopodobne, aby Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wstrzymał jej realizację. Negocjacje w sprawie podpisania umowy z krajami Mercosuru trwały od 1999 roku, ale obie strony dokonały ostatecznych uzgodnień dopiero w latach 2023-2024. Od początku na podpisanie tej umowy najsilniejsze naciski wywierały Niemcy. Robiły to nawet wtedy, gdy europejscy rolnicy protestowali przeciwko umowie z Mercosurem, podnosząc, że zabije to europejskie rolnictwo. Niemiecki rząd wzmagał naciski na inne europejskie kraje w tej sprawie. Z perspektywy Niemiec naleganie to miało sens, ponieważ niemiecka gospodarka od wielu lat znajduje się w kryzysie i pilnie potrzebuje nowych rynków zbytu. A umowa z Mercosurem może to zapewnić i być taką próbą ratowania niemieckiej gospodarki. Ale jest jeszcze jeden powód, dla którego Niemcy od początku forsowały tę umowę. Otóż Mercosur skupia państwa, do których zawsze chętnie emigrowali Niemcy. Niemiecka diaspora w krajach Mercosuru ma ogromny wpływ na ich politykę i gospodarkę. Dlaczego tak jest? Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba cofnąć się o niemal 200 lat. W 1824 roku w Brazylii pojawili się pierwsi niemieccy osadnicy. Namówieni do przyjazdu do tego kraju przez ówczesnego cesarza Brazylii Piotra I. Była to dokładnie grupa 39 osadników z północnych Niemiec, na czele której stał Georg Anton von Schäfer. Otrzymali oni od brazylijskiego cesarza po 77 hektarów ziemi, tzw. picadas, czyli działek powstałych po wyrębie amazońskiego lasu deszczowego. Otrzymali również narzędzia, nasiona i dwuletnie wsparcie finansowe od brazylijskiego cesarza. I zaczęli uprawiać ryż, fasolę, ziemniaki, a także hodować świnie i krowy. Zbudowali też młyny i tłocznie.
Do lat 30. XX wieku do Brazylii przybyło prawie 250 tysięcy niemieckich osadników. Ich gospodarstwa stały się wielkimi rodzinnymi latyfundiami. Podobnie było w drugim kluczowym kraju Mercosuru, czyli Paragwaju. Tam również od XIX wieku przybywali niemieccy osadnicy i zakładali swoje kolonie. Najważniejszymi z nich stały się Nowa Germania i Hohenau, położone w regionie Itapúa. One również składały się z niemieckich gospodarstw rodzinnych produkujących soję, kukurydzę, nabiał i mięso. Gdy w 1954 roku do władzy doszedł prezydent Alfredo Stroessner, potomek niemieckich emigrantów, Paragwaj stał się bardzo przyjaznym krajem dla ukrywających się w Ameryce Południowej nazistowskich zbrodniarzy. Wielu z nich zostało zatrudnionych w paragwajskim aparacie rządowym. Niemieccy osadnicy przybywali również w XIX wieku do Argentyny. Początkowo zajmowali się wyłącznie rolnictwem, ale później obszarem ich aktywności stał się także przemysł i handel. Kolejna fala niemieckiej emigracji do Argentyny miała miejsce w okresie międzywojennym, ale wtedy niemiecka diaspora w Argentynie znalazła się w obszarze silnych wpływów III Rzeszy. W Argentynie funkcjonowały ogniwa NSDAP i innych nazistowskich organizacji. Działały też niemieckie służby. Dla tych ostatnich Argentyna stała się nawet bazą polityczną i militarną. Nie bez powodu, gdy zakończyła się II wojna światowa, wielu nazistów wyemigrowało właśnie do Argentyny. Byli wśród nich m.in. Martin Bormann, działający tam jako Juan Keller, Józef Mengele, działający jako Helmut Gregor i Adolf Eichmann, działający jako Ricardo Klement. Po wojnie do Argentyny wyemigrowało także wielu nazistowskich naukowców i przedsiębiorców. Niemieckiej emigracji mocno sprzyjał ówczesny prezydent Argentyny Juan Perón. W Argentynie miała też swoją siedzibę nazistowska organizacja Odessa, która świadczyła pomoc dla nazistowskich zbrodniarzy chcących przedostać się do Ameryki Południowej. Szczególną sławą w tym zakresie cieszyło się położone w Patagonii Bariloche, które stało się taką prawdziwą stolicą poszukiwanych nazistów. Wiele wskazuje na to, że w tym regionie ukrywał się również Adolf Hitler, o czym opowiadałem Państwu w jednym z moich poprzednich filmów. Ciekawostką w przypadku Argentyny jest również to, że wraz z napływem niemieckich emigrantów do tego kraju zaczęła znikać rdzenna indiańska ludność. W końcu XIX wieku niemieccy osadnicy zaczęli również napływać do Urugwaju, Boliwii i Chile. To ostatnie wprawdzie nie jest dzisiaj członkiem Mercosuru, ale jest z nim stowarzyszone. Początkowo niemieccy osadnicy w tych krajach zajmowali się rolnictwem, ale potem weszli w inne sfery aktywności. Wielu z nich znalazło zatrudnienie w chilijskim Ministerstwie Obrony Narodowej, chilijskiej armii i chilijskiej policji. Zresztą generał Emil Körner, który w latach 1900-1910 był inspektorem generalnym chilijskiej armii, uważany jest dzisiaj za jej prawdziwego twórcę. W latach 30. niemiecka diaspora w Chile również znalazła się w orbicie silnych wpływów III Rzeszy. Swoje filie miały w Chile wszystkie nazistowskie służby. Po roku 1945 Chile stało się także ulubionym kierunkiem emigrujących z Europy nazistowskich zbrodniarzy. Bardzo szybko stworzyli oni tam swoje państwo w państwie. Duże zasługi w tym zakresie miał niejaki Paul Schaeffer, który w latach 50. założył niemiecką kolonię Dignidad. Miała ona powierzchnię niemal połowy obecnego województwa mazowieckiego.
To nie była jednak zwykła kolonia niemieckich osadników zajmujących się tylko rolnictwem. Była prawdziwą niemiecką twierdzą, w której między innymi produkowano broń i przygotowywano plany zbudowania w Ameryce Południowej czwartej Rzeszy. Działo się tak między innymi dlatego, że bliskim przyjacielem Schaeffera był szef chilijskiej Agencji Bezpieczeństwa DINY, niejaki Manuel Contreras. Jeszcze lepszego patrona Schaeffer zyskał w 1973 roku, gdy obalono komunizującego prezydenta Salvadora Allende, a władzę w Chile przejął generał Augusto Pinochet. Wielu nazistów zaczęło wówczas robić niesamowite kariery, głównie w aparacie represji stworzonym przez Pinocheta. Jednym z nich był Walter Rau, współtwórca niemieckich Einsatzgruppen i komór gazowych. Kolonia Dignidad stała się wtedy ośrodkiem przesłuchań i tortur dla przeciwników reżimu Pinocheta. Nie ulega wątpliwości, że w Dignidad dochodziło wówczas do kolejnego ludobójstwa z udziałem Niemców. O tym, co działo się w tej kolonii, dobrze wiedziały władze Republiki Federalnej Niemiec, ale tuszowały sprawę. Krótko mówiąc, niemiecka emigracja do krajów dzisiejszego Mercosuru trwała przez prawie 200 lat. Pierwsza jej fala miała miejsce w XIX wieku. Druga fala miała miejsce w okresie międzywojennym, zwłaszcza po tym, jak Niemcy zostały dotknięte głębokim kryzysem gospodarczym. Trzecia fala niemieckiej emigracji miała miejsce już po upadku III Rzeszy. Wtedy też w Ameryce Południowej zamieszkali nazistowscy zbrodniarze, którzy czuli się tam bezpiecznie. Po wojnie z potencjału niemieckich emigrantów obficie korzystali południowoamerykańscy dyktatorzy. Peron, Stroessner, Pinochet robili to w największym stopniu. Nawet zbrodnie, do jakich dochodziło za ich panowania, były dziełem niemieckich emigrantów. Siłą rzeczy ich pozycja polityczna w tych państwach stała się na tyle mocna, że była pozycją dominującą. Ponieważ kraje Ameryki Południowej, pomimo swoich ambicji, nie są potęgami przemysłowymi, skupiły się na rolnictwie, które stało się nawet najważniejszą gałęzią ich gospodarki. Ale teraz za pomocą jego produktów rolnych zamierzają podbić europejski rynek. Tyle tylko, że ich rolnictwo jest zdominowane przez niemieckich emigrantów. W samej Brazylii ich gospodarstwa dostarczają aż 70% potrzebnej żywności. Przykładem tego jest farma należąca do Heleny i Celio Rifelów z Mato Grosso. Dysponują oni 1200 hektarami, na których uprawiają soję, kukurydzę oraz hodują bydło. Przodkowie Rifelów przybyli do Brazylii 100 lat temu z niemieckiego regionu Hunsrück. Produkowana przez Rifelów żywność dzięki umowie z Unią Europejską jest już eksportowana do Europy. W niemieckim dzienniku Handelsblatt przedstawiono rodzinę Rifelów jako przykład ewidentnych niemieckich korzyści, jakie daje umowa z krajami Mercosuru. Tak naprawdę ta żywność ma być zapłatą za niemieckie samochody, niemieckie maszyny i niemieckie farmy wiatrowe, które pojadą z Niemiec do Ameryki Południowej. Ta ostatnia może zapłacić za nie tylko produkowaną przez siebie żywnością, niczym innym. I trudno jest przedstawioną przez niemiecki dziennik prawdę zakwestionować. Tyle tylko, że produkty z niemieckich gospodarstw w Ameryce Południowej, które trafią do Europy, wyrugują z unijnego rynku produkty pochodzące od europejskich rolników, w tym także polskich. Ale póki co unijni przywódcy tym się nie przejmują. Jak deklarują, żyjemy dzisiaj wszyscy w zjednoczonej Europie, w której znacznie ważniejszym od narodowych interesów jest sama przynależność do niej. Zakazana historia Sowietów.
To druga moja książka w serii wydawnictwa Fronda, którą warto przeczytać. Opowiadam w niej historię sowieckiego państwa, najbardziej zbrodniczego państwa w dziejach świata. Warto ją poznać, bo współczesna Rosja, jego spadkobierczyni, znowu dąży do podbicia narodu. Książkę można nabyć z moim autografem, a nawet możliwa jest osobista dedykacja. Jest wciąż do nabycia moja książka Ostatnie polskie powstanie. Ta książka dotyczy antykomunistycznego podziemia w Polsce. Dowiecie się z niej o tych aspektach jego działania, o których nie mieliście jeszcze okazji usłyszeć. Jednym z nich jest rola sowieckiego NKWD w ostatecznym rozbiciu tego podziemia. Zachęcam do zakupu tej książki. Każdy kupujący otrzyma ją z moim autografem. Dziękuję za liczne komentarze filmów na kanale Zakazane Historie i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, którymi są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, pan Patryk Krupiński z Luksemburga i Centurion Finance Asi spółka akcyjna, a także srebrnym patronom, wśród których są pani Anna Zawadzka oraz panowie Dariusz Kwoka, Dariusz Wietrzykowski, Arkadiusz Strykowski, Bartosz Filip Cichy, Sebastian Nastarowicz, Zbigniew Foryś oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto, Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii i firma informatyczna Sagitum S.A. Dziękuję również pozostałym patronom, gdyż każda kwota wsparcia jest dla mnie ważna. Zachęcam wszystkich do wspierania kanału Zakazane Historie, co pozwoli na jego dalszy rozwój. Teraz można to zrobić nie tylko przez Patronite. Szczególnie dla patronów zagranicznych przydatne są możliwości bezpośredniego wsparcia na YouTubie w formie jednorazowej wpłaty klikając podziękuj, a także cyklicznych wpłat klikając wesprzyj na dole ekranu. Wpłat można też dokonywać przez PayPal oraz bezpośrednio na moje konto bankowe, którego numer widzicie teraz na ekranie. Więcej informacji na temat wspierania kanału na różne sposoby znajdziecie w opisie pod filmem.